Choć w naszej kulturze wszyscy popieramy równouprawnienie płci i potępiamy wszelkie przejawy dyskryminacji, to jednak w przypadku papug w naszym kraju daje się zauważyć dość powszechne preferowanie samców w roli papug do towarzystwa. Dlaczego tak jest i czy słusznie? Przejdźmy do wyglądu. U wielu gatunków ptaków to właśnie samce są bardziej kolorowe lub mają bardziej okazałe kształty, a więc dla wielu są bardziej atrakcyjne. Ale u papug dymorfizm płciowy jest najczęściej słabo zaznaczony lub ujawnia się dopiero po pewnym czasie, zwykle po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Te dwie aleksandretty chińskie wyglądają identycznie. Płeć możemy określić już teraz, wysyłając materiał na badania genetyczne lub czekać 2 lata. Te niewybarwione jeszcze dzioby wkrótce staną się czarne, a za około 2 lata, jeśli któraś z papug okaże się samcem, jej dziób zmieni kolor na czerwony. Dzioby samic pozostaną czarne. Tak wyraźny dymorfizm, ale widoczny jedynie na niewielkim fragmencie ciała, występuje też u aleksandretty obrożnej i większej. Po 2. roku życia wokół szyi samców pojawia się obroża. Z kolei u samców papużek falistych już w dość wczesnym wieku pojawia się niebieski kolor woskówki. Niewielkie różnice między płciami występują też m.in. u modrolotek, rozeli białolisej, wróbliczek czy nimf. U tych ostatnich dorosłe samce po pierwszym wypierzeniu, czyli po około roku, charakteryzują się brakiem prążków na spodniej części sterówek ogona. Oczywiście wszystkie cechy dymorficzne, o których tu mówię, dotyczą form nominalnych. W przypadku mutacji barwnych rozróżnienie płci bywa czasem trudniejsze. Rzeczywiście, u niektórych gatunków papug, podobnie jak u innych ptaków, samce są również bardziej kolorowe, jaskrawsze, a więc uznawane przez niektórych za bardziej atrakcyjne. Barwy samic są zwykle stonowane, pastelowe. Dotyczy to jednak jedynie niewielkiej ilości gatunków, jak na przykład pokazanych tu wcześniej księżniczek, świergotek, papug czerwonoskrzydłych, papugi królewskiej i innych długoogonowych papug australijskich. A że są to raczej papugi wolierowe, które rzadko bywają domowymi pupilami, więc w ich przypadku rozważania na temat wyboru samca czy samicy na domowego pupila są raczej bezprzedmiotowe. Jest co prawda jeden gatunek papug, u których dymorfizm jest tak ogromny, że początkowo samiec i samica uznawane były za 2 różne gatunki. To barwnica, u której samic dominuje purpura, a u samców zieleń. Ten wyraźny dymorfizm pozwala jednoznacznie, już w gnieździe, bez obawy o pomyłkę, rozróżnić ptaki obu płci. No ale który kolor jest bardziej atrakcyjny, czerwień czy zieleń, to już Państwu zostawiam pod rozwagę. Jednak u zdecydowanej większości gatunków papug, do których należą nasi domowi pupile, nawet doświadczony hodowca będzie miał problemy z określeniem ich płci. Dotyczy to ar, żako, większości gatunków kakadu, prawie wszystkich amazonek, pion, barwinek, wszystkich konur, a więc również rudosterek czy mnich, afrykanek, lorys, a także nierozłączek. Zgadnijcie Państwo, jakiej płci są siedzące przede mną papugi. Ja nie muszę zgadywać. Wiem, że to 2 samce i samica. Ale wiem to, ponieważ mam dokumenty z badań genetycznych. Bez tego pewne określenie ich płci nie byłoby możliwe. Tu przed sobą mam 2 konury patagońskie. Są tak do siebie podobne, że nie wiem, która z nich jest samcem, a która samicą. Podobnie jak w przypadku pozostałych gatunków konur, jedyną możliwością określenia płci jest wykonanie badań genetycznych. Doświadczeni hodowcy, mając na przykład młode rodzeństwo papug, potrafią metodą porównań określić płeć na podstawie cech drugorzędowych, ale 100% pewności nie ma wtedy nigdy. Te papugi, te amazonki żółtoszyje, to jedne z większych amazonek, niezwykle pięknie ubarwione. Z tą wielkością i kolorami to musicie mi Państwo wierzyć na słowo, ponieważ to jeszcze bardzo młode osobniki, które wybarwią się i pojawi się u nich coś w rodzaju pióropusza czy grzybienia, które będą stawiać w momentach zaciekawienia czy podniecenia. Pióropusz ten jest zwykle u samców nieco większy,
ale stanie się to dopiero za około 4 lata, kiedy osiągną dojrzałość płciową. I wtedy to również u niektórych innych gatunków papug, w szczególności u amazonek, ujawnią się podobne, niewielkie różnice w wyglądzie samic i samców. Są to zwykle tylko niewielkie różnice w wielkości i rozmieszczeniu bardziej kontrastowych elementów na upierzeniu. Tych kolorowych akcentów samce miewają zwykle nieco więcej, ale tylko u amazonki białoczelnej różnice te jednoznacznie określają płeć. U pozostałych może to być czasem cechą osobniczą i dlatego można się pomylić, określając płeć na podstawie tych różnic. Jeśli więc są tak niewielkie różnice w ubarwieniu samców i samic, to przecież trudno jest na tej podstawie wyrokować, która płeć ma bardziej atrakcyjny wygląd. A więc reasumując, u większości gatunków wybieranych na papugi do towarzystwa różnic w wyglądzie nie ma lub są nieznaczne.